A osobiście miałeś taką sytuację w swojej karierze, gdzie wiedziałeś, czy tam miałeś przeświadczenie, że no, byłeś rozwiązaniem dla trenera, a trener po prostu nawet nie był w stanie zauważyć, że to rozwiązanie ma pod swoim nosem. No ja zawsze tak myślałem. Ja zawsze w mojej głowie chciałem grać więcej i wierzyłem, że mogę grać więcej. Wygrane turnieje i statuetki w młodzieżowej koszykówce były kluczowe w moim rozwoju. Myślę, że nie były kluczowe. One tak naprawdę, no, marzeniem każdego zawodnika jest mieć swoją półkę w sypialni, czy tam jakąś gablotkę. Jak jestem z wizytą u rodziców, gdzieś tam co jakiś czas przejdę obok tej gabloty, ale no, to jest tak naprawdę, no jak masz, nie wiem, stertę garnków w kuchni i gdzieś tam one ci zalegają i nigdy nie chcesz się ich pozbyć, bo jakąś tam masz do nich sentyment. Cześć wszystkim, tutaj wasi ulubieni prowadzący z najlepszego podcastu sportowego koszykarskiego w Polsce, Tom Gielo. I Michał Michalak. I witamy w kolejnym odcinku Nie ma co gdybać podcast. Naszą ideą na ten odcinek jest zmiana troszeczkę formatu. Chcieliśmy przejść troszeczkę coś bardziej luźniejszego. Widzieliśmy ten format w innych podcastach. Wydaje nam się, że ta formuła będzie fajnie działać. Mianowicie będzie to seria pytań prawda, fałsz. W tym odcinku przygotowaliśmy zarówno ja, jak i Michał po kilka kwestii, zdań, na które będziemy musieli na przemian odpowiadać prawda, fałsz. Oczywiście do każdego z nich będziemy dopowiadać co nieco od siebie i w ten sposób będzie się rozwijała nasza rozmowa. Wydaje mi się, że przygotowaliśmy fajne kwestie. Jedną bardzo ważną rzeczą jest to, że ja tak naprawdę nie wiem, jakie pytania przygotował Michał. Michał tak samo nie wie, jakie przygotowałem ja. Mniej więcej wiemy, z jakiej są tematyki, żeby się nie powielały. Wydaje mi się, że zaskoczymy nie tylko samych siebie, ale również was. To co? Zaczynamy. Okej, Michał. Pierwsze zdanie. Każdy zawodowy koszykarz zna i rozumie koszykówkę na wysokim poziomie. Prawda, fałsz? Chyba to w wysokim poziomie jest kluczowym słowem, zwrotem w tym zdaniu, bo na wysokim poziomie chyba fałsz, bo kwestia, co to jest wysoki poziom i dla kogo, jaki poziom jest wysoki, ale rozumienie koszykówki też jest taką kwestią bardzo szeroką, obszerną, ale w jednym słowie odpowiadając, myślę, że fałsz, bo też każdy z nas gra na różnych poziomach występujemy i różnie też pewnie z tego powodu rozumiemy koszykówkę. Co ty sądzisz na ten temat? Zgadzam się pod tym względem, że też bym powiedział fałsz. I to tego wysokiego poziomu, właśnie wysoki poziom inaczej będzie wyglądał dla kibica, który się tylko interesuje koszykówką, a inaczej będzie wyglądał dla zawodnika, który zawodowo w tą koszykówkę gra. I tutaj wydaje mi się, że dla mnie wysoki poziom to jest rozumienie spacingu, rozumienie zachowań naturalnych, które na boisku się pojawiają, czytanie gry, czytanie tego w danym momencie na przykład, czy warto ściąć w pomalowane, bo może będzie z tego po short roll, na przykład wysokiego narożnika można ściąć pod kosz, dostać podanie po końcowej, skończyć akcję wsadem. Jednocześnie, jeżeli mój kolega z rogu ścina pod kosz, ja z 405 stopni, nagle otwiera mi się pozycja, żeby się przesunąć do rogu. Takie podstawowe rzeczy, no właśnie o tym rozmawiamy, to są podstawowe rzeczy dla nas, które my rozumiemy, a wydaje mi się, że wbrew pozorom na tym poziomie zawodowym bardzo wielu zawodników no nie czyta po prostu gry. I tu jest wielka bolączka. Też wydaje mi się, że wielu zawodników przychodzących do europejskiej koszykówki ze Stanów Zjednoczonych troszeczkę się zderza na tym początkowym etapie właśnie z tą sferą taktyczną bardziej nawet niż z kwestiami czysto koszykarskimi, bo technicznie ci zawodnicy przyjeżdżają i są bardzo dobrze wyszkoleni, fizycznie są najczęściej dominującymi zawodnikami, ale gdzieś tam właśnie ten aspekt taktyczny mocno im, że tak powiem, doskwiera. Kiedy zacząłeś mówić, co to znaczy rozumieć koszykówkę, chciałem cię zapytać właśnie, co masz na myśli przez rozumienie koszykówki i jednocześnie nasuwało mi się od razu kwestia tego, co z amerykańskimi zawodnikami, którzy często przyjeżdżają ze Stanów i dominują atletyzmem, ale jednocześnie mówi się, że rozumienie ich koszykówki jest na niższym poziomie, muszą się dostosować do gry w Europie i europejscy zawodnicy częściej są lepiej wyszkoleni pod względem rozumienia gry niż amerykańscy zawodnicy. Czy to znaczy, że w Ameryce nie uczy się koszykówki, czy uczy się inaczej koszykówki? Wydaje mi się, że po prostu styl gry jest troszeczkę inny. Na pewno poziom atletyczności, tej fizyczności jest czymś, co wyróżnia zawodników amerykańskich, więc będąc w środowisku, gdzie wszyscy są bardzo, bardzo fizyczni, bardzo atletyczni,
gdzieś jakby no możliwość twoja odseparowania się od tego, tak powiem, od tego stada, pokazania się z najlepszej strony, no to jest praca indywidualna nad twoim wyszkoleniem, czyli że albo jesteś świetnym graczem 1-1, masz świetnie opanowany kozioł, potrafisz kreować grę, potrafisz minąć tą pierwszą linię obrony i od razu rozrzucić piłkę do właściwego gracza. Jednocześnie jako zawodnik podkoszowy jesteś na tyle fizyczny, że dominujesz zbiórkę w ataku, zbiórkę w obronie, jesteś rim protektorem. Gdzieś wydaje mi się, że właśnie w ten sposób naturalnie ci zawodnicy starają się pokazać, wybić z tego stada zawodników, który tak naprawdę tam jest. Stany Zjednoczone to jest ogromny kraj. Tak nawet mówimy jak mówi się o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych na studia, to nawet w samej pierwszej dywizji jest ponad 350 uczelni. Więc tak naprawdę jest to ogromny rynek, pełen zawodników i często nawet zdarza się tak, że zawodnicy, którzy są fizycznie i atletycznie na poziomie przerastającym na przykład rówieśników w Europie, a to są to zawodnicy, którzy nawet nie mogą powąchać żadnej oferty z uniwersytetu z pierwszej dywizji, bo po prostu jest tak duże, no jest tak po prostu duże pole manewru, jeżeli chodzi o ściąganie tych zawodników, o rekrutację. I tutaj gdzieś właśnie ci europejscy zawodnicy z drugiej strony wyróżniają się w Ameryce tym, że rozumieją grę, potrafią ją czytać, mimo że nie są najszybsi i najsilniejsi na boisku, znajdują sposoby na zdobywanie punktów. Nawet oglądając grę zawodników takich jak Luka Doncic czy Nikola Jokic, pierwsze co się rzuca w oczy to to, że oni nie grają w tą samą grę tak naprawdę jak amerykańscy zawodnicy. Grają w swoim tempie na boisku. Dokładnie, ta gra jest w zupełnie innym tempie, ona wręcz spowalnia z nimi na boisku, a jednocześnie oni są w stanie rozpracować każdą obronę, znaleźć, tak powiem, miejsce do atakowania i potem jest po prostu czytanie gry, jeżeli dochodzi pomoc, jest rozrzutka, jeżeli ktoś w międzyczasie ścina, jest podanie pod do ścinającego i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc o tym czytaniu gry, jeszcze właśnie tym przypadek, którym dałem a propos tej gry z rozrzutki short roll, często też zdarza się, że na przykład zawodnicy mają problem nawet ze zrozumieniem tego, w jaki sposób atakować jaką obronę pick and rolla. W schematach gry w Europie najczęściej przygotowujesz się pod daną drużynę, to jak oni bronią pick and rolla i konkretne ataki próbujesz zastosować, żeby rozbić, wykreować otwarte pozycje. Dla często zawodników przyjeżdżających ze Stanów liczy się po prostu atakowanie kosza, gra 1-1 i te systemy nie do końca są istotne w tym wszystkim. Tak, zgadza się. No, często jest tak, że mając zawodnika amerykańskiego, nawet idąc na jego agresywną obroną, hard show, czy nawet trapowaniem, on wciąż gdzieś tam szuka, czy próbuje zrobić sneak movesa, czy próbuje gdzieś tam, wiesz, jakoś przebić się przez tego hedżującego wysokiego, żeby znaleźć drogę do kosza, spenetrować. I gdzieś tam czasami te akcje wyglądają, wydaje mi się, nie tak jak powinny. Także zgadzam się z tobą, podsumowując, każdy zawodowy koszykarz zna i rozumie koszykówkę na wysokim poziomie. U ciebie Faust, u mnie również Faust. Dobra, teraz przejdziemy do mojej kwestii. Pierwszą kwestią, którą chciałem poruszyć, jest kwestia w sumie rozpoczynania gry w koszykówkę. Czy specjalizując się w młodym wieku masz większe szanse na sukces w danej dyscyplinie w przyszłości? W młodym wieku mam na myśli rozpoczynając treningi, dyscypliny takie jak koszykówka w wieku 7, 8, 9 lat. Uważasz, że zwiększa to twoje szanse na to, że będziesz lepszym koszykarzem, czy może wręcz przeciwnie? Specjalizując się, mówimy o tym, że idziemy po prostu w jeden tylko i wyłącznie sport. No tak, że gramy w koszykówkę w sumie ja jestem dobrym przykładem tego, bo ja zacząłem grać w koszykówkę w wieku 6 lat i no do gdzieś tam 11-12 roku życia pływałem, jeszcze chodziłem raz w tygodniu na basen, gdzie uczyłem się pływać i potem też brałem udział w zawodach w powiecie, wygrywałem medale, ale grałem w koszykówkę od 6 roku. Dlatego byłeś łysy, żebyś nie musiał czepka zakładać, co? Te opływowe kształty pomagają w wodzie, aerodynamika, więc metale zawsze miały dla mnie znaczenie, ale bardziej chodziło mi o to, że od 6 roku życia gram w koszykówkę i tą kwestię poruszam dlatego, że sam kilkukrotnie zastanawiałem się nad tym, czy może uprawiając inne dyscypliny, ogólnie pracując nad sprawnością fizyczną w młodszym wieku, czy nie pomogłoby mi to później w grze w koszykówkę, czy może zaczynając trenować stricte koszykówkę od tego 6-7 roku życia przez całe życie, w jakiś sposób tak mnie wyspecjalizowało, że pewne aspekty, dajmy na to sprawności motorycznej, nie rozwinęły się tak, jakbym, nie wiem, trenował przez kilka lat lekkoatletykę lub inne
bardziej ogólnorozwojowe dyscypliny. No, w sumie tutaj po części odpowiedziałeś za mnie, bo moje zdanie jest takie, że to jest zdecydowanie fałsz. Specjalizując się w młodym wieku, nie tylko wydaje mi się, że nie zwiększasz szans na sukces, dojścia do zawodowstwa, tylko wręcz szkodzisz tak naprawdę młodemu dziecku. Wydaje mi się, że nawet pomijając już aspekty czysto fizycznego, rozwoju fizycznego, czy tego, że właśnie, że ten organizm potrzebuje różne bodźce, a specjalizacja w jedną dziedzinę gdzieś tam ogranicza ten rozwój i prowokuje rozwój w dość określonym kierunku. Tak jak ty wspomniałeś o tym, że chodziłeś na basen, ja również w młodym wieku chodziłem na basen, również przez pół roku trenowałem piłkę nożną, nawet przyznam się, przez krótki czas, jak byłem w podstawce, chodziłem na zajęcia z tańca. Były to bardzo podstawowe zajęcia, jakby ktoś zobaczył mnie teraz jak tańczę, czy na weselu, czy na jakiejś innej imprezie, to od razu by zrozumiał, że dlaczego nie kontynuowałem tej kariery, ale gdzieś wydaje mi się, że to wszystko było fajne, bo było innym bodźcem, inną stymulacją dla mojego organizmu i nawet później już jako zawodowiec, kiedy w wakacje często staram się szukać tych innych bodźców, czyli właśnie pójdę na basen, mam sytuacje takie, że pójdę na basen, zrobię sobie porządny trening na basenie, a następny dzień gdzieś tam czuję jakieś tam, wiesz, czy w plecach trochę mocniej, czy gdzieś tam jakieś małe zakwasy wręcz się pojawiają, no bo nie są to te same mięśnie, które pracują tak samo intensywnie przy koszykówce. Fascynujące jest to, że na przykład na przestrzeni kariery miałem trenerów, niejednego, gdzie zdarzyło nam się grać w poniedziałek w piłkę po meczu i pamiętam, że grałem 2 razy 30 minut w piłkę w wieku 20 kilku lat, kiedy tak naprawdę przez całe swoje lata młodości wychodziłem i grałem w piłkę codziennie na podwórku przed blokiem. Mając 25-6 lat już moje więzadła w kolanach poboczne przy strzelaniu z prawej nogi odczuwały to zdecydowanie dużo mocniej przez kolejne dni, a też miałem taki przypadek, kiedy grając w Legii, mieliśmy w poniedziałki treningi z boksu za trenera z Pasewa. Zaordynował nam w poniedziałki rano zamiast treningu na hali mieliśmy treningi bokserskie i muszę przyznać, że po pierwszym treningu bokserskim w tej przykurczonej pozycji, gdzie ta technika myślę, że była okropna, bo dopiero się uczyliśmy, także przez kolejne 2 dni na dobrą sprawę nie mogłem się ruszać i byłem sparaliżowany, więc to jest ciekawe, jak specjalizując się, bo teraz już jesteśmy seniorami, ale nasze mięśnie są tak przyzwyczajone do tego, co robimy na co dzień, że uprawiając jakąś inną dyscyplinę odczuwamy to zdecydowanie bardziej niż kiedy w młodym wieku po prostu graliśmy w cokolwiek. Tak, więc teraz wyobraź sobie właśnie młodego dzieciaka, który idzie od początku w tą specjalizację, w jakiś tam sposób, no wręcz powiedziałbym, że może i szkodzi swojemu organizmowi. Nie jesteśmy specjalistami, żeby tutaj oceniać czy przeprowadzać badania na ten temat, ale nawet wydaje mi się, że kolejnym ważnym aspektem oprócz tego rozwoju fizycznego jest też aspekt mentalny. I tutaj wydaje mi się, że troszeczkę właśnie w dzisiejszych czasach może rodzice, może właśnie same dzieciaki wpadają w pułapkę zbyt wczesnej profesjonalizacji sportu. Jak my zaczynaliśmy grać w koszykówkę, zaczęliśmy w nią grać, bo była to po prostu nasza największa pasja. Kochaliśmy ją, po prostu uwielbialiśmy spędzać czas z piłką w ręku, czy wyjść sobie na boisko, porzucać nawet w pojedynkę, porzucać, wyobrażać sobie, że jesteśmy Michaelem Jordanem, czy tam Kobe Bryantem, kimś tam jeszcze. A w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że już w bardzo młodym wieku pojawiają się sytuacje, gdzie dziecko trenuje w swoim roczniku, jest wyróżniającym się zawodnikiem, więc od razu jest wrzucany w treningi rocznika starszego. Dodatkowo, kiedy w weekend na przykład ma w sobotę mecz, to w niedzielę zamiast dać dziecku dzień wolny, w niedzielę jest robiony, organizowany jakiś indywidualny trening z trenerem, który indywidualnie go przygotowuje pod to, żeby on trenował jak zawodowcy. Do tego potem jest sklejany jeszcze jakiś reels na Instagrama, nie wiadomo co. I szczerze uważam, że to jest ze szkodą dla dziecka, bo to dziecko wpada w pułapkę profesjonalizacji w bardzo młodym wieku i jeżeli ono zaczyna tego typu rzeczy robić w wieku 10 lat, no to ja jestem w stanie postawić bardzo duże pieniądze na to, że w wieku 15-16 lat to dziecko będzie już wypalone. Będzie wypalone, bo... Śmieję się, bo opisałeś trochę moją historię. Ale no może nie do tego stopnia, nie w wieku 10 lat, ale na pewno w wielu rocznikach i grałem dużo w różnych rocznikach i tak na dobrą sprawę w pewnym momencie w czasach ŁKS-u, gdzieś gimnazjum, tego było bardzo dużo, ale
w sumie nie wspominam tego w Tak. żaden sposób negatywny, wręcz przeciwnie. Trochę muszę ci wejść w słowo, bo trochę jest różnica w tym, kiedy jesteś już na etapie nastolatka i masz te właśnie 15-16 lat. Uważam, że w tym momencie jest wskazane granie z rocznikami starszymi, bo to wbrew pozorom cię przygotowuje troszeczkę pod to przejście w zawodowstwo, bo cały czas masz tą stymulację grania przeciwko zawodnikom silniejszym od siebie, szybszym od siebie, a dobrze wiemy, że to przejście z młodzieżowca do zawodowca jest bardzo ciężkie, głównie z tego względu, że nagle całe życie grając przeciwko swoim rówieśnikom, nagle mając 18, 19, 20 lat, stoisz naprzeciwko 30-letniego faceta, który zjadł zęby na koszykówce i musisz się odnaleźć, musisz znaleźć sposób, żeby go zaatakować, żeby go wybronić. I tu wydaje mi się, że właśnie to granie w wieku już tym wieku juniora ze starszymi rocznikami jest bardzo okej, ale mówimy właśnie o przypadkach, gdzie to dziecko ma 9, 10, 11 lat. Najważniejsze dla tego dziecka moim zdaniem jest to, żeby to dziecko miało frajdę z tego, co robi, żeby po prostu cieszyło się tą grą, żeby zaszczepić w tym dziecku właśnie pasję do czegokolwiek, czy to będzie koszykówka, czy to będą szachy, czy brydż, cokolwiek to nie będzie, żeby to dziecko miało zaszczepioną tą pasję, która potem będzie w tych trudnych momentach w przyszłości pchała cię dalej do przodu, pchała cię na kolejne treningi, kiedy właśnie staniesz przed tymi pierwszymi przeszkodami, a nie żebyś właśnie w tym momencie, kiedy ty zaczniesz mieć jakiekolwiek pierwsze przeszkody, już będziesz wypalony na tym etapie. Odpowiadając sobie jeszcze trochę na pytanie, które było postawione, wydaje mi się, że dobrym przykładem jest Marcin Gortat, który rozpoczął grę w koszykówkę w bardzo Świetny późnym wieku i zrobił olbrzymią karierę dzięki swojej ciężkiej pracy, Tak. a jednocześnie miał bardzo dobre przygotowanie atletyczne pod to, że grając w koszykówkę od wieku 18 lat był już na tyle sprawny, że pewnie te wypracowanie umiejętności może przychodziło mu łatwiej, albo ta sama fizyczność pozwalała mu grać na tak wysokim poziomie, na jaki od razu wskoczył. I z tego, co pamiętam, nawet Marcin wspominał, nie pamiętam dokładnie, jakie sporty on mówił, że uprawiał. Na pewno lekkoatletykę, I piłkę nożną chyba. piłkę nożną. Nie wiem, czy gdzieś tam obok się też nie otarł ze względu na tatę. Możemy zapytać Marcina, z chęcią byśmy go tutaj też widzieli jako gościa w podcaście. W każdym bądź razie, ja pamiętam, że kiedyś w wywiadzie powiedział, że mimo tego, że on na początku miał ogromne problemy z zrobieniem dwutaktu, z wykończeniem akcji, on nie miał najmniejszego problemu z poruszaniem się na boisku. Co przy jego wzroście jest ogromnym wyczynem. Kolejnym przykładem, wbrew pozorom bardzo podobnym, jest osoba, w którą my już częściej, że tak powiem, niż z Marcinem graliśmy, z Dominikiem Olejniszakiem. I to kolejny przykład chłopaka, który w dość późnym wieku odnalazł tą koszykówkę, czy ta koszykówka odnalazła jego i też gdzieś tam właśnie, no mając ten taki, można powiedzieć, taką ogólnorozwojową bazę, jest moim zdaniem wyróżniającym się podkoszowym w naszym kraju, szczególnie ze względu na te właśnie warunki, na tą fizyczność, którą ma, bo takich zawodników naprawdę nie mamy wielu, którzy potrafią się dobrze poruszać, lubią się właśnie przepychać pod tym koszem, walczyć o pozycję i mimo, że właśnie gdzieś tam technicznie na samym początku Dominik miał duże braki, to stopniowo widać u niego przez te lata, też często go widzimy, no w sumie co wakacje się widzimy na kampach Get Better, widać ten jego rozwój, to jak krok po kroku dodaje małe elementy do swojej gry, ale które pomagają mu ugruntować tę swoją pozycję jako europejskiego podkoszowego. Zdecydowanie się zgadzam. Okej. Wyczerpaliśmy temat, idziemy do następnej kwestii. Też w sumie nawiązującej do tego właśnie etapu młodzieżowego sportu. Nieważne gdzie grasz, jeśli masz wystarczający talent, to i tak cię znajdą. A to ciekawe, bo w sumie nie wiem do końca, jak odpowiedzieć na to pytanie. No, w pierwszej kolejności nasuwa mi się fałsz ze względu na to, chociaż z drugiej strony, jak myślę o Giannisie Antetokounmpo, który z drugiej ligi greckiej poszedł praktycznie do NBA, to wydaje się, że faktycznie nieważne gdzie jesteś, to i tak cię znajdą, ale mimo wszystko też wychodzę z założenia, że szczęściu trzeba pomóc, więc to jest coś, co można połączyć na tyle, żeby dać sobie największą możliwą szansę do tego, żeby osiągnąć sukces, jakkolwiek ten sukces definiujemy. Okej, podaj przykład Janisa. I w sumie to jest bardzo fajny przykład, bo powiedziałeś, że z drugiej ligi greckiej praktycznie trafił do NBA. I teraz mówi, że szczęściu trzeba pomóc. Więc teraz co było ważniejsze? To, że on trafił z tej drugiej ligi greckiej do NBA i dostał tą szansę, czy to, że jak już dostał tą szansę, swoją etyką pracy, swoją zawziętością,
rozwinął się, bo przecież tak nie przyjechał do Stanów Zjednoczonych, rozwinął się no, zwierzaka, potwora, którym jest teraz. I do tego wydaje mi się, że nawiązuje, że jeżeli ja miałbym dać odpowiedź, to bardziej jestem skierowany na prawda niż fałsz w dzisiejszych czasach, bo nie mówię, że jesteś w stanie przejść do etapu aż do zawodowstwa, czy nawet już jako zawodowiec, nieważne gdzie grasz, jak jesteś super, to i tak nagle możesz trafić nie wiadomo skąd do NBA, ale w dzisiejszych czasach w strefie social mediów naprawdę zamiast szukać cały czas tej możliwości podpięcia się pod jakieś, no wiesz, najlepsze drużyny i tak dalej, wydaje mi się, że też widzimy dużo przykładów zawodników, którzy gdzieś tam, będąc w swoich rodzimych klubach, przechodzą tą ścieżkę juniora i gdzieś dopiero na tym późniejszym etapie decydują się na wyjazd z domu, czy właśnie, wiesz, no, pójście do jakiegoś bardziej renomowanego klubu, a stamtąd nagle się okazuje, że robią jeden przeskok, nagle robią jeszcze większy przeskok i nagle są już na bardzo dobrym poziomie, bez potrzeby przebywania tak wielu lat, czy tam przechodzenia przez jakiś etap 3-4-letni w określonym miejscu. Więc wydaje mi się, że w tym przypadku ja bym powiedział w obecnej sytuacji, że to jest fałsz. Że ważne, gdzie grasz, tak? Nie, że w sumie, przepraszam, to mój błąd. Prawda, zgadza się. Prawda, czyli nieważne gdzie grasz, jeśli masz wystarczający talent, to i tak cię znajdą. Taka jest moja opinia. Też czasami łatwiej talent pokazać, grając w słabszej drużynie i następnie musisz udowodnić, że ten talent jesteś w stanie przenieść na wyższy poziom, kiedy idziesz do lepszej drużyny. Tak. I no, to są naturalne etapy w koszykówce, że idąc na kolejny poziom, musisz pokazać przynależność i dać sobie szansę na to, żeby wskoczyć jeszcze wyżej. Mhm. Ale no, tak jak mówisz, to myślę, że na tyle rozwinięta jest siatka, nazwijmy to szeroko pojętego scoutingu od agentów na różnych poziomach młodzieżowych, że wyróżniając się talentem, myślę, że w rozgrywkach centralnych, młodzieżowych lub nawet na niższych szczeblach prędzej czy później zostaniesz zauważony, ale fakt faktem, no, najważniejsze jest to, żeby swoją ciężką pracą te kolejne szanse wykorzystywać. Nie. Taką jakąś mam teorię swoją, że musisz być w na tyle odpowiednim otoczeniu, gdzie cały czas jesteś popychany do przodu, że wiesz, no nie możesz osiąść na laurach, bo jestem najlepszy w drużynie, nie muszę trenować, bo i tak wiem, że będę najlepszy w drużynie, bo potem przychodzi weryfikacja i na przykład w województwie jesteś w najgorszej drużynie województwa, nie pomagasz drużynie wygrywać i osiągać sukcesu, no to nie uważam, że to jest dobra sytuacja. Ale wydaje mi się, że wbrew pozorom ważne jest być głównym czy ważnym ogniwem drużyny, bo w ten sposób też uczysz się, no jakby brać na siebie ciężar gry. I gdzieś wydaje mi się, że potem też dzięki temu łatwiej się troszeczkę wybić, bo kiedy nagle jesteś wrzucony do, można powiedzieć, takiej właśnie jakiejś akademii czy drużyny sklejonej z najlepszych zawodników z różnych regionów, no dobrze wiemy, bo byliśmy w takich sytuacjach, że gdzieś tam wyjdzie jeden, dwóch zawodników, którzy nagle dostaną szansę i będą mieli tą piłkę w rękach, a do końca to też nie jest tak, że reszta zawodników nie byłaby w stanie wziąć na siebie ciężaru gry. I gdzieś tam nagle oni sami siebie zaczynają ograniczać, no bo zaczynają się rozwijać w ograniczonej roli, co potem też w jakiś sposób, wydaje mi się, stoi na przeszkodzie w pokazaniu, czy tam w rozwinięciu się już jako zawodowcy. To jest jedno z moich ulubionych i które dotyczy się również no, doświadczeń z mojego życia. Siłownia psuje rzut i może spowodować, że nie urośniesz. A mówię o tym dlatego, że ja na przykład zacząłem taki normalny trening siłowy dopiero w wieku 16 lat, bo no, to były takie czasy, kiedy byliśmy w takim wieku, że to była w sumie powszechna opinia, że możesz nie urosnąć, no może wtedy, chociaż ja w sumie jeszcze mając 16 lat miałem chyba 1,92 m, więc 5 centymetrów urosłem w okresie liceum, ale to psucie rzutu to był taki slogan, który długo pokutował gdzieś tam w środowisku. Myślę, że to już dawno jest za nami i zdementowaliśmy to, tak mi się wydaje przynajmniej. To były zupełnie Ale- inne czasy. Ale tak poruszam ten temat dlatego, że trochę się pozmieniało, a kiedyś było właśnie tak, że pamiętam jeszcze trenując z świętej pamięci trenerem Andrzejem Grabem, jak mieszkałem w Pabianicach indywidualnie, gdzie on wyszukiwał takich ciekawostek z treningu motorycznego, z treningu z gumami, jakiegoś oporowego balansu
gdzie wtedy to zupełnie nie było powszechne i takie trochę dziwnie się patrzyło jak na takie cyrkowe ćwiczenia. Więc no teraz myślę, że wydaje mi się, nie wiem jak ty sądzisz, że to już chyba zniknęło, takie przekonania. Wydaje mi się, że tak, ale wbrew pozorom gdzieś tam, wiesz, musimy pamiętać o tym. Poziom przygotowania fizycznego i motorycznego obecnie, a to, co my widzieliśmy, jak byliśmy młodsi, no to jest nieba ziemia. Naprawdę to ogromnie rozwinęło na całym świecie i w Polsce również, ale też musimy pamiętać, że w strukturach nie masz tylko i wyłącznie właśnie tej nowej szkoły, tylko i wyłącznie, wiesz, no, w grupach młodzieżowych często nie masz nawet trenerów od przygotowania fizycznego, jest trener koszykówki, który jest również odpowiedzialny za jakieś tam podstawowe wprowadzanie zawodników w tematy siłowni. No i czasami jest tak, że to jednak są jeszcze ludzie starszej szkoły, a wiesz jak to jest ze starszą szkołą. I człowiek starszy i bardziej doświadczony, tym coraz trudniej mu troszeczkę zmienić swoje nastawienie, swoje podejście do pewnych spraw, więc gdzieś tam nie zdziwiłbym się, jak do tej pory gdzieś tam takie komentarze się mogą pojawiać. Oczywiście z mojej strony uważam, że to jest ogromny fałsz, grubymi literami, bo uważam, że tak naprawdę, żeby przejść z etapu juniora do zawodowego, do profesjonalnego koszykarza i żeby też dbać tak naprawdę o swoje zdrowie, no siłownia jest jak najbardziej kluczowym aspektem. I uważam, że nawet stworzenie bazy dla młodego zawodnika, bo to też jest tak, na pewno jedno, czego bym nie rekomendował, to żeby teraz każdy młody zawodnik, który słucha tego podcastu, czy gdzieś tam ktoś sobie będzie przesyłał ten podcast, że każdy 16-latek nagle poprosi rodziców, czy sam pójdzie na siłownię i się zapisze i mówi, dobra, to jedziemy z tematem. To jest na pewno bardzo zła droga. Musi być ktoś, kto jest nam w stanie przede wszystkim wytłumaczyć po co i jak. Czyli po co trenujemy dane partie i w jaki sposób je trenujemy. No i ogromną wartość trzeba przywiązywać do techniki wykonywania ruchu. To jest na pewno też jedna z rzeczy, którą czasami widać u zawodników, że z czasem na przestrzeni lat, gdzieś to przez to, że była może robiona dodatkowa siłownia w domu, czy z kolegami chodziło się robić jakąś tam dodatkową siłownię, nie było nikogo nad nimi, kto mógłby doglądać, czy jest poprawna technika. I gdzieś ci zawodnicy nagle zaczynają się rozwijać, rozbudowywać, ale nie do końca w dobrym kontekście dla koszykarza, no bo sami dobrze wiemy, że dla każdego mężczyzny fajne jest wyciśnięcie stówy na klatę, ale szczerze mówiąc, no nie uważam, że wyciskanie na klatę było najważniejszym ćwiczeniem dla koszykarza w tym momencie. No, oczywiście też ważna jest pozycja na boisku, jakie warunki ma dany koszykarz, jakie ma predyspozycje, jaką ma budowę ciała, bo też no, każdy z nas ma inną budowę ciała, jedni mają dłuższe łapy, jedni mają węższe barki. Wszystko to ma na pewno jakiś tam mniejszy, większy wpływ, ale uważam, że siłownia na pewno, nawet mając możliwość wcześniejszego rozpoczęcia, czy tam budowania tej bazy siłowej, czy tej bazy ruchów, na pewno by im pomogła w dalszym rozwoju i przejściu z młodzieżowca do zawodowcy. Moje przemyślenie co do treningu siłowego z biegiem lat trochę utożsamiło się z przemyśleniami na temat techniki koszykarskiej, a mianowicie chodzi mi o to, że jak wypracujesz pewne rzeczy, będąc młodszym zawodnikiem, one zostają z tobą na dłużej i jest zdecydowanie łatwiej wypracować dużo rzeczy, kiedy jesteś nastolatkiem, masz 14, 15, 16 lat i podobnie wydaje mi się jest też z zdolnościami fizycznymi, że ta neuroplastyczność jest dużo, no, czy to są badania, oczywiście to jest udowodnione, że będąc młodszym łatwiej kształtować te zdolności, bo potem w wieku dojrzałym, seniorskim zdecydowanie trudniej poprawić pewne elementy, które można było wytrenować, kiedy byłeś nastolatkiem. I dlatego zawsze zachęcam młodych zawodników do tego, żeby szlifować lewą rękę, kiedy jest się młodym, bo to zostaje potem na dłużej i trenowanie tej lewej ręki, kiedy masz już 20 kilka, 30 lat, jest zdecydowanie mniej przyjemne, co nie oznacza, że nie jest możliwe, bo wszystko jest możliwe, ale na pewno warto o tym pamiętać zawczasu. Na pewno tak. Dobra, idziemy dalej? Jedziemy dalej. Kolejny temat w sumie nawiązujący do młodzieżowej koszykówki. Wydaje mi się, że to będą fajne, wartościowe rzeczy dla młodych zawodników i ich rodziców. Słuchaj, wygrane turnieje i statuetki w młodzieżowej koszykówce były kluczowe w moim rozwoju.
Myślę, że nie były kluczowe. Mogą być ważne, jeżeli chodzi o wspomnienia, mogą być ważne, jeżeli chodzi o to, że dzięki temu pokazujesz swój potencjał i mogą one być wyróżnieniem, które da ci możliwość, dajmy na to, pokazania się, awansowania gdzieś do reprezentacji i o ile to też bezpośrednio nie zawsze się przekłada, ale no, znasz moją historię tutaj, moja historia z U16, kiedy grałem w ŁKS-ie, kiedy na Mistrzostwa Polski 92 rocznika jechałem. Tydzień wcześniej doznałem kontuzji kostki, gdzie spadłem na piłkę na treningu, wyskoczyłem do rzutu i piłka wtoczyła mi się pod nogi, komuś uciekła. Ja skręciłem mocno kostkę, naderwałem więzadła. Na pewno nie byłem sprawny do gry w następnym tygodniu. Nie powinienem w ogóle brać udziału w tym turnieju, ale byłem ważnym zawodnikiem i mi też bardzo zależało. Klub dołożył wszelkich starań. Ukłony dla prezesa Keniga za to, że zapewnili mi zabiegi, które postawiły mnie na nogi i po tygodniu pojechałem na ten turniej. Grałem ze stabilizatorem, takim ultra sztywnym, wiązanym na kostkę. No i zagrałem, wygraliśmy ten turniej ostatecznie. Ja byłem w pierwszej piątce turnieju i dlatego nawiązałem do tych ekspozycji, bo też potem byłem w reprezentacji U16 na zgrupowaniach jako rok młodszy zawodnik, ale wiem, że też nie było to dla mnie dobre, bo pokutowałem za to, że nie wyrehabilitowałem się w pełni w te wakacje i byłem na obozach reprezentacji, byłem na tym turnieju i potem ta kontuzja w jakiś sposób ciągnęła się za mną, przeciążając inne części ciała. Nie mam z tym problemów obecnie, ale wracając wstecz, myślę, że tak długoterminowo nie była to najrozsądniejsza decyzja. Powiem szczerze, że myśląc to hasło, miałem po cichu nadzieję, że podzielisz tą historię, bo uważam, że to jest świetna lekcja. Obecnie zawodowego koszykarza, który no, do tej pory, że tak powiem, no, może wrócić wstecz i pamięta tą całą sytuację i pamięta, że w danym momencie wydawało ci się, że robisz to jest najważniejsze, bo te Mistrzostwa Polski, finały Mistrzostw Polski są najważniejszą imprezą na ten moment w swoim życiu i musisz zrobić wszystko, żeby pomóc drużynie wygrać i to się udało. No ale widzisz, patrząc długoterminowo i patrząc wstecz, czy gdybyś wtedy nie zagrał w tamtym turnieju, możemy tylko oczywiście gdybać, no ale może gdzieś tam no nie miałbyś potem dalej tych problemów z tą kostką, które całe szczęście teraz już masz za sobą, ale gdzieś tam widzisz, no ciągnąłeś za tą ta kontuzja i gdzieś właśnie do tego zmierzałem z tym zdaniem, że te turnieje i statuetki w młodzieżowym sporcie są wszystkim. One tak naprawdę, no, marzeniem każdego zawodnika jest mieć swoją półkę w sypialni, czy tam jakąś gablotkę i tam móc sobie po kolei wstawiać medale, trofea i tak dalej, i tak dalej. I powiem szczerze, że no, mamy, podejrzewam, że zarówno ty, jak i ja, dość obszerne te gablotki, ale one do tej pory są w domu moich rodziców i ja no tak, jak jestem z wizytą u rodziców, gdzieś tam co jakiś czas przejdę obok tej gabloty, ale no może po zakończeniu kariery będę się nad tym tam jakoś rozczulał i tak dalej, ale naprawdę no to jest tak naprawdę, no jak masz, nie wiem, stertę garnków w kuchni i gdzieś tam one ci zalegają i nigdy nie chcesz się ich pozbyć, bo jakoś tam masz do nich sentyment, no ale zabierają ci przestrzeń w domu. Jest na pewno wartość tych wszystkich doświadczeń, wyjazdów, dziejów. To jest, uważam, że najpiękniejsza rzecz, jeżeli chodzi o młodzieżowy sport i bardzo nakłaniam w ogóle młodzież do tego, żeby podjąć jakikolwiek sport, czy indywidualny, a już w ogóle super jest jakiś drużynowy, bo to, czy wy koniec końców zostaniecie zawodowcami, czy nie, to jest tylko bardzo mały element całej układanki, która może wam wiele dać w życiu, bo i te przyjaźnie, które się budują, te więzi na przestrzeni lat i umiejętność właśnie no, pracy w zespole, dyscyplina, wzajemne wspieranie się, słuchanie się poleceń trenera, doświadczenia związane z wyjazdami. Oczywiście dla jednego to będą wyjazdy tylko w regionie, czy tam w Polskę. Dla innych, tak jak w naszym przypadku, kończyło się na tym, że my podróżowaliśmy tak naprawdę po całej Europie razem z reprezentacjami młodzieżowymi. Nawet w reprezentacji seniorów również do tej pory te podróże mamy i to jest wpisane w nasz zawód. No a wszystko tak naprawdę dzięki tej piłce do kosza, także to jest bardzo fajne. Ale uważam, że
te wygrane turnieje, statuetki w młodzieżowej koszykówce nie były kluczowe w moim rozwoju. Były fajnym elementem, ale no nie uważam, żeby były no kluczowe w tym, że osiągnąłem koniec końców to, że zostałem zawodowcem, bo też uważam, że wielu zawodników dochodzi do poziomu zawodowca właśnie będąc gdzieś tam w tle, będąc z tyłu, będąc w cieniu innych kolegów, którzy gdzieś tam dominują, robią statystyki na poziomie U16, 18, a potem się okazuje, że z całej drużyny jedynym zawodowcem jest ten, który gdzieś tam zawsze był trzecią, czwartą opcją, ale pracował cały czas nad samym sobą, rozwijał się, dawał z siebie wszystko i gdzieś tam znalazł właśnie sposób na to, żeby przebić się w tej seniorskiej koszykówce i zarabiać dzięki temu pieniądze. Z pewnością wytrwałość jest bardzo ważną cechą w młodzieżowym sporcie i z perspektywy czasu na swojej drodze, myślę, obaj spotkaliśmy wiele przykładów tego, że brak tej wytrwałości, konsekwencji w pracy powodował, że ludzie, którzy mieli może mniejszy talent, osiągali zdecydowanie więcej, zachodzili dużo dalej niż zawodnicy, którzy wydawałoby się dysponowali dużo większym talentem. Tak, jeszcze nawet dodałbym troszeczkę ostatni komentarz. Wbrew pozorom czasami właśnie nawet nie te wygrane turnieje albo statuetki, tylko te, które były przegrane, były największą motywacją. I były tym, co cię potem pchało, żeby udowodnić coś innym, żeby pokazać, że wy mnie skreślacie, no to ja wam tam sutrę nosa, bo uważacie, że tamten zawodnik zasłużył na pierwszą piątkę turnieju, a nie ja, no to zobaczymy. I gdzieś tam zawsze było tak, że podkręcało cię to jeszcze bardziej, żeby pracować nad sobą. Czuję, że chcesz opowiedzieć jakąś historię związaną z tym. Nie, ale od razu zacząłem myśleć też o tym, że w sumie my mieliśmy ogromne szczęście z tą naszą kadrą młodzieżową, naszego rocznika 93. Podejrzewam, że większość osób słyszała, ale no osiągnęliśmy największy sukces w historii młodzieżowej koszykówki w Polsce, zdobyliśmy wicemistrzostwo świata do lat 17. I jakby ktoś się mnie spytał, co było takim najważniejszym aspektem, czy byliśmy najbardziej utalentowanym rocznikiem historii, nie mnie oceniać. Czy mieliśmy zdecydowanie najlepszą atmosferę? Nie wiem, to jest pytanie bardziej chyba do sztabu trenerskiego niż do nas, bo trenerzy byli wcześniej też z innymi kadrami, ale jedno, co na pewno my mieliśmy, to było to, że my uwielbialiśmy, że tak powiem, no jeden drugiego pchał do przodu, popychał. My chcieliśmy naprawdę stawać się coraz lepszymi. Co przyjeżdżaliśmy na zgrupowanie, każdy chciał pokazać, jak to się rozwinęło od ostatniego zgrupowania czy od ostatniego turnieju, że chce sobie walczyć więcej minut, że on zasługuje, żeby grać jeszcze więcej minut i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że to była przeogromna wartość przez te wszystkie lata, gdzie tak naprawdę trzonem tej drużyny byliśmy od 16 do 20 roku życia i to naprawdę popychaliśmy się do przodu. I gdzieś no też to widać, że ilu z tych zawodników potem przeszło na zawodowstwo, że na pewno uważam, że bardziej od tego, ilu z nas trafiło do NBA czy do Euroligi i tak dalej, jest po prostu to, ilu z nas do tej pory, czy tam do tej pory gra w koszykówkę i gra i utrzymuje się z tego. Także to uważam, że była piękna wartość tych kadr młodzieżowych. To prawda. Wydaje mi się, że rocznik 93 jest dość licznie reprezentowany zarówno w Ekstraklasie, jak i w ogóle w polskiej koszykówce. Nie mam na to danych z głowy. Można by to sprawdzić. Dajcie znać w komentarzach, czy to jest coś w ogóle, co was interesuje. Dobra, dawaj. Teraz moja kolej? Czy... Teraz twoja kolej, tak jest. Moja kolej. Ja mam takie przygotowane kwestie dość techniczne chyba. Kolejna kwestia to krzyżowanie nóg w obronie i tak zwany negative step, czyli cofnięcie nogi przy ruszaniu. Okej, no. Z miejsca spowalniają cię na boisku. Co sądzisz na ten temat? Ja mam swoje zdanie, zaraz do niego dojdę. Jeszcze raz, skrzyżowanie nóg i negatyw. Ja może jak się uda w edycji spróbuję wsadzić Nie, no, jakiś no film. negatyw wiemy, co to jest, że jesteśmy w pozycji, mam nadzieję, że to widać przy kamerze, zanim pobiegniemy do przodu, negative step jest tym pierwszym krokiem do tyłu, żeby wybić się, żeby przyspieszyć, żeby pójść do przodu. To jest ten krok, który jak jesteś na trójce przy linii bocznej i próbujesz minąć, kopając nogę, robisz No widzisz out. tylko. Great NCAA tournament run with that South Carolina team. Yes, 2 years ago. Made it in the finals. Great balance. Yeah. He fixed his mindset. Turns down the jump up, puts his head down, attacks your Tak, to jest właśnie ten krok, o którym mowa, a drugi to jest krok skrzyżowania nóg w obronie, czyli często trenerzy w naszych czasach uczyli tego, że ruszając się krokiem obronnym, odbijasz się z nogi zewnętrznej i ruszasz
drugą nogą tej nogi nie krzyżując, tak żeby twoje nogi nie krzyżowały się na przestrzeni całego ruchu. Sohan puts his hand in there. Gordon's able to recover. Good defense by Jeremy Sohan. I co sądzisz na ten temat, Tomek? No, uważam, że to podobnie jak z tym wcześniejszym pytaniem o siłowni. Jest to coś, co dawniej było postrzegane jako prawda, a obecnie uważam, że to jest fałsz. I no oczywiście, że są sytuacje, przede wszystkim koszykówka jest takim sportem, gdzie jest naprawdę całe multum manewrów, ruchów, do jakich musisz podporządkować swój organizm. Jeżeli pytałbyś się mnie, czy jako, nie wiem, bramkarz na bramce w piłce ręcznej mogę krzyżować nogi, podejrzewam, że no raczej nie, albo bardzo, bardzo rzadko. W koszykówce uważam, że bardzo często krzyżujemy nogi i szczególnie w obronie są sytuacje, gdzie jeżeli jesteś, nie wiem, pokonywany 1 na 1, mijany, no to nie możesz krokiem odstawą dostawnym próbować dogonić zawodnika, który cię mija, tylko no musisz nagle skrzyżować nogi, pobiec, wyjść przed niego. Jeżeli ktoś z uczestników mojego kampu w te wakacje był, czy słuchał obecnie tego odcinka, to na pewno będzie wiedział, bo ćwiczyliśmy ten manewr, tak zwany banana cut, czyli po bananie, po łuku, dobiegnięcie do zawodnika, który nas minął i zatrzymanie go, więc na pewno to krzyżowanie nóg się pojawia. A co do drugiej rzeczy, czyli to był negative step, tak? No oczywiście, że też. No na pewno są sytuacje, gdzie chcielibyśmy tego unikać, tak jak sam wspomniałeś, atakowanie powiedzmy po linii końcowej czy do środka z rogu, po otrzymaniu piłki, ale no ten negative step uważam, że jest bardzo dobry w sytuacjach, gdzie na przykład no wiemy, że musimy po prostu dać teraz ile fabryka dała przebiec z jednego końca boiska na drugi. Fajnie to brzmi, fajnie się trenuje pochylenie w przód i w momencie, kiedy już organizm opada, nagle wyrzucasz nogę do przodu jak sprinter, ale no jednak ten negative step na pewno jest przydatny w wielu sytuacjach i tutaj uważam, że to całe stwierdzenie to jest fałsz. Moim zdaniem również fałsz i wręcz uważam, że oba te manewry są zdecydowanie szybsze i powinno się ich uczyć. Obejrzysz tak naprawdę filmiki najlepszych obrońców typu Lou Dort czy Dillon Brooks i inni obecnie lockdown defensorzy. Wszyscy tak na dobrą sprawę używają tego i są w stanie utrzymać balans, poruszają się. Są nawet takie filmiki Michaela Jordana, który grając w obronie w latach 90. w bardzo wielu posiadaniach w ten sposób się poruszał. I podobnie jest z tym negative stepem, który jest takim ładowaniem, który daje ci przyspieszenie i tak na dobrą sprawę jak pomyślisz, kiedy ruszasz skrzyżnie jako praworęczny zawodnik w lewą stronę albo na odwrót, jeżeli jesteś leworęczny, tak, zawsze tą prawą nogę ładujesz, odbijasz się i dopiero ruszasz skrzyżnie takim lekkim jab stepem albo kiedy ruszasz z miejsca, więc praktycznie nasze ciało dąży do tego, żeby używać tych manewrów. Jeszcze dodatkowa ciekawostka, może to zainteresuje kogoś. Nawet w sumie to krzyżowanie nóg się pomaga w dość specyficznej sytuacji. Obecnie zmieniły się troszeczkę przepisy do koszykówki i dość często, szczególnie kibice, nie rozumieją, dlaczego nagle w kontrataku, jak jest robiony faul, nawet nie groźny, to jest od razu faul niesportowy, kiedy no po prostu dawniej taki faul był po prostu typowym faulem, żeby zatrzymać kontrę, a często jest po prostu tak, że według zasad, jeżeli ja jestem mijany przez zawodnika, ja właśnie krokiem odstawnym, dostawnym, typowym sięgam po piłkę i tam łapą, że tak powiem, ręką zatrzymuję zawodnika w pół, no to z automatu to jest gwizdane jako faul niesportowy i tak naprawdę wchodząc tą ręką wewnętrzną do zawodnika i próbując tą ręką wybić tą piłkę i wybiec przed niego, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie odgwizdany zwykły faul, a bierzesz to tak po prostu z tego, że sędziowie muszą widzieć, że jest, tak powiem, reakcja na to, żeby zabrać piłkę przeciwnikowi, a nie tylko i wyłącznie popełnić faul, bo myślny faul to jest faul niesportowy w dzisiejszych czasach i to też najprostszy przykład tego, jak to krzyżowanie nóg może też się przydać. Idzie gładko i przyjemnie, to teraz zmienimy trochę sytuację, zobaczymy, czy będzie kontrowersja. Michał, masz doświadczenie zarówno jako obcokrajowiec, jak i lokalny zawodnik. W związku z tym, prawda, fałsz? Łatwiej się gra jako lokalny zawodnik w Polsce niż jako obcokrajowiec za granicą. To zależy pod jakim względem, co mamy na myśli mówiąc łatwiej, no i w jakim kontekście.
No, Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie prawa V. jak na rozprawcę z polskiego, no musisz, no... Co miał na myśli autor? Musisz się domyślić. Jeżeli mówisz łatwiej pod kątem bezpieczeństwa zatrudnienia, to myślę, że tak, bo myślę, że jako lokalny zawodnik, że ogólnie obcokrajowców kluby pozbywają się szybciej niż lokalnych zawodników ze względu na prawa popytu i podaży, które sterują rynkiem, bo jeżeli ograniczona podaż jest lokalnych zawodników, to zdecydowanie ciężej jest ich znaleźć, co ma miejsce w każdym kraju, bo zawodników rodzimych zawsze będzie mniej niż obcokrajowców, którzy są na rynku, więc tak, myślę, że pod tym względem gra się łatwiej, ale czy gra się łatwiej pod względem gry na boisku? To zależy, bo myślę, że najczęściej obcokrajowców, zawodników z zagranicy ściąga się po to, żeby dawali jakość, odpowiadali za wynik, więc jednocześnie są predysponowani do większej roli, co często może prowadzić do sytuacji, gdzie zawodnicy rodzimi mogą odczuwać, że ja też bym spełnił się w tej roli, albo jak ja bym dostał taką szansę, to też bym jej podołał, więc czasami może być tak, że ze względu na to, że na twojej pozycji jest obcokrajowiec, ty czujesz, że nie możesz do końca rozwinąć skrzydeł. A osobiście miałeś taką sytuację w swojej karierze, gdzie wiedziałeś, czy tam miałeś przeświadczenie, że jest jakiś zawodnik, który ma bardzo dużą rolę w zespole, może nie do końca z tej roli się wiązuje super. W międzyczasie ty czy czujesz się w gazie, czujesz, że na co dzień to udowadniasz, a jednak no, nie dostajesz takiej samej szansy, czy uważasz, że powinieneś wtedy, no, byłeś rozwiązaniem dla trenera, a trener po prostu nawet nie był w stanie zauważyć, że to rozwiązanie ma pod swoim nosem. No ja zawsze tak myślałem. Zawsze byłem krnąbrny i jeżeli, no tak, wierzyłem w swoje umiejętności zawsze, więc jeżeli o to chodzi, jeżeli były takie sytuacje, gdzie powiedzmy grałem mniej minut, to zawsze w mojej głowie chciałem grać więcej i wierzyłem, że mogę grać więcej. Tak pół żartem, pół serio, z tym, że no oczywiście to trzeba zachować zdrowy balans w tym wszystkim, ale tak jakby ten mój wywód miał prowadzić do tego, że też postrzeganie lokalnych zawodników jest inne niż obcokrajowców. Jeżeli grasz w swojej lidze, to zawsze przez kluby z zagranicy będziesz postrzegany trochę inaczej i paradoksalnie nie do końca jest to dla ciebie dobre, ze względu na to, co mówię, że grając u siebie za granicą jesteś postrzegany jako, przez to, że jesteś u siebie jest ci łatwiej, wygodniej, a czasami może być wręcz nawet na odwrót, że zmagasz się z tym, że próbujesz się przebić, wykazać i nie zawsze jest ci łatwo, więc no to są takie moje przemyślenia na szybko związane z tym stwierdzeniem, więc no zależy od kontekstu. Bo powiem ci szczerze, że ja miałem przygotowaną odpowiedź, ale też trzeba właśnie... Doceniam to, co ty powiedziałeś, bo teraz tak zacząłem się zastanawiać nad tą moją odpowiedzią. Moja pierwsza odpowiedź była, że tak, że to jest prawda, że łatwiej się gra jako lokalny zawodnik w Polsce niż obcokrajowiec za granicą. I właśnie chciałem powiedzieć, tak jak ty w sumie o tym, uwarunkowałem to tym, że jest znacznie mniej zmian tych lokalnych zawodników w trakcie sezonu niż no, zawodników zagranicznych. Jak jesteś zagranicznym zawodnikiem podpisanym w danej drużynie, no to masz nad sobą znacznie, że tak powiem, no, krótszy ląd, który można odpalić i może dojść do szybkiej zmiany. Kluby, no tak jak mówisz, ściągają obcokrajowców po to, żeby odpowiadali za wynik, tak jest w każdej lidze, no po to ściągasz za kogoś z innego kraju. Ale zaczynam dostrzegać właśnie to, co ty powiedziałeś, tą drugą stronę medalu, że rzeczywiście może właśnie na tym etapie, szczególnie młodych zawodników, może być wręcz dość ciężko się próbować wybić. Mimo że wierzysz w swoje umiejętności, szukasz szansy, no to tej szansy możesz nie otrzymać, bo na swoim miejscu będzie obcokrajowiec. To też z naszych doświadczeń wiemy, że ci obcokrajowcy wcale czasami nie są podpisywani za ogromne pieniądze. Mają ofiarowane duże możliwości, dużą swobodę grania, a wiąże się to z tym, że wolą podpisać taniego obcokrajowca kluby, bo w razie czego mogą go bardzo tanio zmienić na innego. A mając lokalnego zawodnika,
raczej będzie potem ciężko się go pozbyć ze względu na przepisy, ilu lokalnych zawodników potrzebujesz w składzie albo na boisku, w zależności od ligi. Więc tutaj rzeczywiście doceniam twoją wypowiedź i mimo, że na początku byłem dość pewny tego, że łatwiej, rzeczywiście, że to jest prawda, że łatwiej się gra jako lokalny zawodnik, to dostrzegam twój punkt widzenia. Także zostawiam bez odpowiedzi. Tak, bo to do każdego tematu trzeba podejść w taki sposób bardzo wnikliwy, obszerny, dlatego forma tego podcastu pozwala nam na przeanalizowanie dogłębne każdego pytania. Dobra, nie ma co gdybać, trzeba przejść dalej. Tak jest. Dobra, w koszykówce warunki fizyczne są głównym czynnikiem determinującym sukces indywidualny. No, Jakie są twoje przemyślenia? uważam, że tak podchodzisz tak jak powiedziałeś, dość specjalistycznie do tych tematów, które sobie przygotowałeś, ale jednocześnie uważam, że masz bardzo ukierunkowane te pytania w takim stylu, że dość łatwo jest tutaj powiedzieć fałsz, bo Okej. No to rozwij to, rozwij. na pewno predyspozycja danego człowieka, jeżeli jest ktoś wysoki, no to oczywiście, że będzie miał większe predyspozycje do siatkówki czy koszykówki niż, nie wiem, do takiego sportu jak nie wiem, piłka nożna czy hokej. Ale nie są to na pewno czynniki, które koniec końców determinują sukces albo nie. No widzimy przykłady w każdym sporcie zawodników, którzy na przekór udowadniają, że są albo bardzo niscy, a grają w koszykówkę, są może, że tak powiem, mają bardziej grubokościści, a są w stanie grać na wysokim poziomie w danym sporcie, na tym poziomie naprawdę elitarnym. Uważam po prostu, że to jest fałsz. Nie ma tutaj zbytnio jak się nad tym rozpowiadać. Jest na pewno tak, że te predyspozycje genetyczne bardzo pomagają być dostrzeżonym przez skautów, przez trenerów, bo oczywiście wszyscy pierwsze co patrzą, jak ktoś wchodzi na salę, jeżeli to jest sala do koszykówki, no to jak jesteś wysoki, dobrze zbudowany, no to od razu przykuwasz uwagę wszystkich i potem już nagle pilnie przypatrują się, jak kozłujesz, jak rzucasz, czy robisz dobrze dwutak, ale koniec końców tak naprawdę boisko weryfikuje wszystko i tutaj mieliśmy na przestrzeni lat przecież tylu zawodników, których znamy z naszego rocznika, ze starszych roczników, zawodników, którzy predyspozycje mieli naprawdę, wydawało się, że to są zawodnicy z potencjałem. No, jakbyś miał obstawiać, wiesz, to tylko byś decydował nie czy zawodowiec, czy nie, tylko czy albo Euroliga, albo NBA, która z tych opcji będzie rzeczywistością, a potem się nagle okazuje, że ci zawodnicy nawet nie trafiają do zawodowego sportu, albo gdzieś tam się borykają i nie mogą dojść na ten najwyższy poziom. Tutaj wydaje mi się, że dość kategorycznie uważam, że to jest fałsz. Zdecydowanie zgadzam się z twoją odpowiedzią. Zawodnikom o słabszych warunkach fizycznych jest ciężej ze względu na to, że muszą udowadniać, muszą pokazać innym, że mogą też rywalizować na wysokim poziomie i oni często wykazują się cechami, których brakuje innym zawodnikom. Też zadałem to trochę pytanie dlatego, że dla osób, które siedzą w koszykówce, dla mnie takim fascynującym przykładem jest TJ Shorts, który został wykreowany przez Tomasa Lisalo w lidze niemieckiej. Tak, przepraszam, tylko wejdę ci sobie, przypomnijmy, trener Tomas Nisalo to jest trener fińskiego pochodzenia, zrobił ogromną karierę w dość krótkim czasie w Europie, zasłynął z tego, że najpierw na rynku niemieckim prowadził drużynę Kreilsheim, potem z drużyny Kreilsheim przeszedł do drużyny Bonn, z drużyną Bonn osiągnął wicemistrzostwo Niemiec, wygrał Ligę Mistrzów, w finale pokonując drużynę Malagi, grając Final Four w Maladze, co uważam, że za ogromne osiągnięcie. Po czym z Bonn podpisał kontrakt w Eurocupie z drużyną Paris Basketball. Razem ze sobą przyprowadził cały sztab trenerski, bodajże 6 czy 7 zawodników, drużynę z Bonn. I ta sama drużyna praktycznie osiągnęła sukces niewiarygodny, czyli wygrała Eurocup. Zdobyła, jeżeli się nie mylę, wicemistrzostwo w Francji? Byli w finale Byli w finale, zgadza się, z AS Monaco. Także tak naprawdę w przeciągu 2 lat osiągnął wszystko, co można było oprócz mistrzostwa Euroligi. No i pojawia się przed nim ogromna szansa z asystentem odpowiadającym za atak w drużynie Memphis Grizzlies w NBA. No więc również się spełnia w tej najlepszej lidze świata.
A drużyna Paris Basketball oparta na tych samych fundamentach, które ten Risalo wymyślił, obecnie myślę, że fenomenem Euroligi, bo drużyna znowu sklejona tak naprawdę z tego samego trzonu, który 2 lata czy 3 lata wcześniej grał w lidze niemieckiej, to byli zawodnicy bez większej reputacji. Nagle to są zawodnicy, no nie ma co, takie TJ Short jest gwiazdą już na poziomie Euroligi. I teraz pozwolę ci dokończyć, bo na pewno będziesz wspominał o tym, że Dla mnie jest to fascynujące, dlatego że grałem w lidze niemieckiej przez te lata, kiedy właśnie trener Lisalo budował swoją markę i budował drużyny, rozpoczynając i tak naprawdę budując je dookoła małych rozgrywających. Są bardzo szybcy i są w stanie wykreować pozycję zarówno dla siebie, jak i dla innych. I to były takie schody, krok po kroku, gdzie udowadniał, że na każdym kolejnym poziomie jego filozofia jest w stanie się sprawdzić. I na początku miał Cartwrighta Jacksona, a potem wziął TJ'a Shortsa, zbudował wokół niego drużynę. Ta drużyna funkcjonowała świetnie, praktycznie dominując ligę niemiecką 2 lata z rzędu, następnie Bonn, następnie Paryż i na każdym kroku mam wrażenie, wszyscy mówili, że TJ Shorts nie będzie w stanie na wyższym poziomie robić dokładnie tego samego. Tak. Robił udało po mu się kolei. teraz, ale teraz przyjdzie weryfikacja, ale Tak, i teraz jak wejdzie na ten poziom, to już się odbije. Po kolei Liga Niemiecka, potem BCL, potem Eurocup i następnie obecnie Euroliga, więc dla mnie jest to fantastyczna historia. Przyznam się, że też do końca nie wierzyłem, że będzie w stanie robić takie rzeczy na kolejnych poziomach i to udowadnia dla mnie zarówno kunszt zawodnika, jak i kunszt trenera i jednocześnie pokazuje, że myślę, że to są też takie trendy, za którymi mogą iść kolejne drużyny i jest to bardzo duży No bonus już na pewno dla... to widać tą obronę. Teraz to się nazywa Paris Basketball. Powiem ci, że teraz na przykład w lidze hiszpańskiej to i Valencia gra tą obronę, i Manresa, Jejda Beniaminek również stara się grać tę obronę, więc to naprawdę, no można powiedzieć, trener Isalo odmienił w jakiś tam sposób, zrewolucjonizował tą koszykówkę europejską. Dodam jeszcze jedną ciekawą anegdotę w sumie od siebie, bo miałem styczność z drużyną Paris Basketball, tak jak ty mówisz, że grałeś przeciwko trenerowi Isalo i jego drużynie. Ja również przez mój krótki epizod w lidze niemieckiej miałem okazję grać przeciwko jego drużynie Bonn, ale w zeszłym sezonie, w okresie przedsezonowym, byłem z drużyną Paris Basketball, odbywałem przygotowania do sezonu i powiem szczerze, że widząc to wszystko na perspektywy pierwszej osoby, jest to naprawdę fenomen. To, jak zorganizowana jest cała drużyna, w jaki sposób właśnie ten trzon zawodników, wbrew pozorom też jest taka naoliwiona, samowystarczalna maszyna, perpetuum mobile, maszyna idealna, bo ci zawodnicy, oni sami wiedzą, co mają robić, gdzie mają pobiec, jak mają się zachowywać. Treningi są naprawdę co do minuty uporządkowane. Ten okres przedsezonowy był niesamowicie intensywny, no ale potem widać, jeżeli tak trenujesz cały czas, to potem granie na takim poziomie z taką szybkością jest znacznie łatwiejsze. I tak jak ty wspomniałeś o tym, że ten TJ Short zawsze gdzieś tam mówiło się o tym, że przyjdzie weryfikacja, to czy tamto. W tym roku, w okresie przedsezonowym, graliśmy sparring z drużyną Paris Basketball i właśnie mimo, że przegraliśmy ten sparring tam, nie pamiętam z jaką różnicą punktów, ale dość wyrównane było to spotkanie i po meczu siedzieliśmy w szatni i zaczynaliśmy właśnie dyskusję. Ten TJ Shorts teraz on może tutaj z nami coś zrobił, rzucił tam 15 punktów, ale przecież w Eurolidze oni zrobią z nim to, tamto, siamto, wamto. Przecież zobacz, kto będzie przeciwko niemu grał, jakie nazwiska, jacy zawodnicy. No i tak jak mówisz, to jest świetne pokazanie tego, że te warunki genetyczne, oczywiście też trzeba przyznać, że on predyspozycje, na przykład jako rozgrywający, ma świetne, bo ma duże ręce, znaczy duże dłonie, jest bardzo szybki. Ma bardzo dynamiczny pierwszy krok. Także te dwie rzeczy na pewno mu pomagają, ale mając, nie chcę mu teraz tutaj, bo na jakieś braki szacunku, ma 1,75 m może? 1,80 m? Nie ma, na pewno nie. Nie ma, też mi się wydaje, że nie ma. Jest naprawdę, na ten moment możliwe, że będzie kandydatem do statuetki MVP Euroligi. I co ciekawe, on z tego co pamiętam w lidze niemieckiej nie potrafił do końca rzucać za 3 punkty. On nauczył się na przestrzeni lat, poprawił ten element i teraz jest w stanie rzucać po koźle zarówno za 3, jak i za 2 efektywnie. Więc to też jest lekcja tego, że
dokładał kolejne elementy gry, ale co do tego, co mówiłeś po sparingu w meczu przedsezonowym z Paris Basket, pamiętam, grając w Hiszpanii, jak to samo wszyscy mówili o Luce Donciciu, że kiedy pójdzie do NBA, nie będzie w stanie robić dokładnie tego samego, co w Realu Madryt, więc po tej sytuacji już mamy pewien dystans do No tego, tak, żeby dokładnie. uznawać coś za pewnik. Zgadza się. Okej. I została ostatnia kwestia moja. Wydaje mi się, że będzie fajna puenta tego odcinka. Michał, młodsza wersja mnie byłaby ze mnie dumna. Zdecydowanie zgadzam się, prawda. Myślę, że młodsza wersja mnie byłaby ze mnie dumna, bo na przestrzeni lat myślę, że rozwinąłem się zarówno jako zawodnik i jako człowiek, więc ja jestem dumny z siebie obecnie. Więc dlaczego moja młodsza wersja miałaby nie być ze mnie dumna, ale tak na poważnie, na pewno w wielu elementach gry poprawiłem się, mówię tak stricte koszykarsko, ale też na przestrzeni lat z biegiem doświadczenia koszykarskiego, jak i życiowego, pod względem tego, że miałem okazję grać w wielu miejscach, w różnych ligach. Ta perspektywa świata, patrzenia na świat, na koszykówkę, na sport zawodowy też ewoluowała i jedno, że mnie to na pewno wzbogaciło, ale jednocześnie cieszę się z tej drogi, którą przebyłem i bardzo doceniam to, że mogę grać w koszykówkę na tym poziomie, w obecnym momencie, w którym jestem. Cieszę się bardzo grą i też nie mogę się doczekać tych kolejnych lat, które przede mną, bo myślę, że w jakimś etapie swojej kariery zaczynasz zdawać sobie sprawę, że to nie będzie trwało chyba wiecznie. Nie, no przestań, Michał, przecież my jeszcze w prime nawet nie jesteśmy, także Oczywiście, to wszystko przed nami, najlepsze czasy jeszcze przed nami, bo to tak dziadersko brzmi, kiedy mówimy w ten sposób, z tym, że no, to jest taka refleksja. Tak jak rozmawialiśmy, mam nadzieję, że będę grał w koszykówkę do końca świata jeden dzień dłużej, z tym, że oczywiście realistycznie zobaczymy, nie planujemy, żyjemy tu i teraz. okej, no fajna twoja odpowiedź. Dlaczego w ogóle wymyśliłem ten tekst? To tak w sumie patrzyłem troszeczkę na swoją drogę i wydaje mi się, że jako młody zawodnik miałem chore ambicje, takie w sensie chore. No, miałem ogromne marzenia i teraz nawet powtarzam, jak ktoś tam właśnie się mnie pyta, właśnie jaką wskazówkę czy cokolwiek, ja zawsze powtarzam, że nie ma nic złego w tym, żeby marzyć jak największe marzenia, tylko zawsze trzeba je popierać ciężką pracą. I jeżeli ty marzysz o nie wiadomo jakim sukcesie, a nic nie robisz na co dzień, żeby się przybliżyć do tego sukcesu, no to tak naprawdę, no wiesz, no to ja również mogę marzyć o tym, że jutro się obudzę i nie wiem, będę nie wiem, w jakimś ciepłym kraju miał swoje 3 Ferrari w garażu i nie wiadomo ile tam pieniędzy na koncie, ale no tak naprawdę no nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. W moim przypadku uważam, że gdybym po prostu powiedział samemu sobie młodszemu, gdzie jestem, w jakim gram klubie, na jakim jestem poziomie, to uważam, że na pewno byłoby taka satysfakcja, byłaby w jakiś sposób duma, ale bardziej niż to, jakbym opowiedział, czy ta młodsza wersja mnie widziałabyś drogę, jaką musiałem przejść, żeby być tutaj, gdzie teraz jestem, jakieś moje wszystkie perypetie z kontuzjami, z rehabilitacjami, z właśnie wierzeniem dalej w siebie, nie załamywaniem się, tym właśnie chęcią udowodnienia wszystkim, nie wybierania tej może łatwiejszej drogi, tylko tej drogi, którą ja chciałem, żeby gdzieś tam, która wiedziałem, że najbardziej pomoże mi w moim rozwoju jako zawodnik czy jako człowiek, to z tego wydaje mi się, że najbardziej moja młodsza wersja byłaby dumna. I nie chciałem tutaj sam sobie jakieś teraz stawiać laurki, ale mam nadzieję, że też gdzieś tam na przestrzeni tego podcastu ludzie będą w stanie troszeczkę więcej się dowiedzieć na temat naszej drogi, tego, co przeżyliśmy, bo mówię, to, co widać, czy w meczach, czy w wywiadach, czy w artykułach, to jest naprawdę zalążek tak naprawdę tego wszystkiego, co przeżyliśmy do tej pory. To są bardzo piękne i celne przemyślenia. Tylu Kamila Hanasa ze strefy Hanasa, jego pozdrawiamy. Dobrze, że o tym mówisz. Fajnie, że o tym mówisz. To, co mi przyszło do głowy, kiedy mówiłeś, to wkładając ciężką pracę na przestrzeni swojej kariery,
nie masz czego żałować, jeżeli na koniec spojrzysz sobie w lustro i powiesz, zrobiłem wszystko, doszedłem do tego punktu, niezależnie co się wydarzyło po drodze. Dla mnie ważne jest to, żeby nie móc mieć do siebie pretensji, że nie zrobiłeś wszystkiego, żeby zmaksymalizować swój potencjał. To jest taka w sumie maksyma, która mi przyświeca, żeby idąc przez tą naszą przygodę, karierę koszykarską, robić wszystko maksymalnie możliwie prawidłowo, żeby potem na koniec móc spojrzeć w lustro i powiedzieć, że zrobiłem wszystko, co mogłem i cieszę się z tego, gdzie jestem. Fajnie, że o tym mówisz. Fajnie, że o tym mówię. Ja też poklepę się po plecach, ale myślę, że to jest fajny motyw, z którym powinniśmy skończyć dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału. Zostawiajcie zarówno lajki, jak i przede wszystkim komentarze pod naszym filmikiem. Może macie jakieś dodatkowe anegdoty, którymi chcielibyście się z nami podzielić na temat tych tematów, które my wspominaliśmy. Może własne jakieś doświadczenia, przeżycia. Jednocześnie, jeżeli widzielibyście jakiś dodatkowy wątek, który chcielibyście, żebyśmy poruszyli w kolejnych odcinkach, po to jest ta strefa komentarzy, żebyście dawali nam o tym znać. Pozdrawiam bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Do zobaczenia.